Wszyscy w MSZ wiedzieli i minister też. Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatów słaliśmy listy z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni. Islamabad, Stambuł, Riyad, Abuja i tego było dużo więcej. Telefon, przelew, pieczątka, to działało jak mafia. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj o aferce, aferunii lub jak to woli jej braku. No, wszyscy doskonale wiemy, że afera jest tylko wtedy, kiedy tak stwierdzi Kaczyński czy którykolwiek z pisowców. Nie ma afery, gdy PiS tego nie zatwierdzi. A dzisiaj konkretnie o aferze wizowej. Aferze, no jak kiedyś stwierdził Jarosław, to jest afereczka, aferunia, a są też tacy, którzy święcie wierzą w to, że to jest wymysł TVN-u. No, ale jak się okazało, ten TVN wysłał do pana Wawrzyka CBA. Wiceminister w rządzie PiS Piotr W., powinno się na niego już teraz mówić, zatrzymany w związku z aferą wizową, przemyt emigrantów z ponad 10 islamskich krajów. Grozi mu do 10 lat więzienia, mogą być kolejne zatrzymania. No ale no, sprawa jest rozwojowa, a pisowcy się od tego jegomościa zaczynają odcinać. W jaki sposób? No to Wam zaraz powiem i pokażę. Wszystkich tiktokowców, moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników i tych, którzy nas lubią, i tych, którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję bardzo. To był nasz dzisiejszy filmik. Wawrzyk, jego ludzie działali jak typowa mafia. Minister z PiS-u, czyli pan W., pomógł swoim ludziom stworzyć kanał przerzutu emigrantów z Azji, Afryki przez Europę do USA. Zresztą do Europy też ściągali. Ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywoodu. Za przerzucenie do Ameryki każdy płacił od 25 do 40 tysięcy dolarów. Powiem Wam, że no, pisowcy próbowali to zamieść pod dywan, tylko no, też nie do końca to wyszło. Być może by się to udało, gdyby dalej rządzili. Bo taktyka PiS-u była no, bardzo prosta. Zresztą jak przy każdej ich aferze, każdą ich aferę no, próbowali przerzucić na PO. Aferę właśnie ze ściąganiem emigrantów z krajów islamskich próbowali, można powiedzieć, zagłuszyć w ten sposób, że PO będzie przyjmowało emigrantów z Europy. O aferze, gdzie tutaj pisowcy no, ściągali niemalże hurtowo emigrantów, po prostu no, byłe TVP Info po prostu nie wspominało, a jak wspominało, to próbowali to przerzucić winę wszystko na PO. No, tak czy inaczej, no, pan kolejny pisowiec został aresztowany. Być może Wawrzyk myślał, że i jemu Andrzej z Agatą w gościnnym pościeli, no ale tutaj no, niestety nie zdążyli, no, Andrzej nawet nie zdążył w gościnnym pościelić, kanapek naszykować. Tutaj po prostu policja, bardziej CBA,
No, sprawnie zadziałało i szybciutko pana W. zawinęli. Piotr W. został zatrzymany, były wiceminister w waszym rządzie. Pan jest zaskoczony, ma zarzuty prokuratorskie. Ale nie wiem, kto to jest. Piotr W. Nie mogę powiedzieć. A ja też nie wiem, kto to jest. Także moi drodzy, ten pan chyba więźniem politycznym nie będzie, choć jeszcze nie wiadomo, czy się przyda, no ale jak widzieliście, słyszeliście, reporter TVN24 pyta Kaczyńskiego, no, że Piotr W. został zatrzymany przez CBA i czy jest Kaczyński zaskoczony. No, Kaczyński odparł, nie znam, nie wiem, kto to jest. Trochę to, powiem wam, śmieszne, jeśli nie rzec żałosne. Zresztą no, nie tylko Kaczyński dostał nagłej, że tak powiem, amnezji na temat Wawrzyka, bo tutaj też, no, że tak powiem, najbliższy współpracownik Kaczyńskiego dziwnym trafem też dostał całkowitej amnezji, zaniku pamięci, no po prostu nie zna gościa i tyle. Dobry, Piotr Wawrzyk został zatrzymany, ma zarzuty korupcyjne, 10 lat pozbawienia wolności. Nie zna pan Piotra Wawrzyka? Nie znam Piotra Wawrzyka. To jak to? Byliście razem w rządzie? A, to tak. Panie ministrze, to jest poważna sprawa. Zarzuty korupcyjne. Ja do pana wrócę chętnie. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy ta dziwna amnezja czegoś wam nie przypomina? Takie metody też stosował Stalin. Po prostu jeszcze trochę i zobaczycie, zaczną wymazywać Wawrzyka ze zdjęć. I tutaj wcale bym się nie zdziwił, choć być może Wawrzyk teraz zostanie też, jak będzie oczywiście pasował no, do planu partii, kolejnym więźniem politycznym według PiS, a może nie politycznym, a więźniem wizowym, no, taką pisowską wizytówką. No, być może już w planach tam mają, że to będzie nowy więzień polityczny Piotr W., nie zgadzając się z polityką emigracyjną Unii, wprowadził własną. No, w końcu nie będą nam w jakichś obcych językach mówić, kogo mamy sobie tutaj importować z krajów afrykańskich, azjatyckich, prawda? No, minister Wawrzyk, sam Jarosław wie najlepiej. Także, moi drodzy, no, co tu dużo mówić. Ja uważam, że to powinien być kolejny więzień polityczny i powinny być protesty, że murem za Wawrzykiem. No poza tym dodatkowo wzmocnią obrońców tych kryminalistów Kamińskiego i Wąsika. No, oczywiście ci importowani biedni emigranci, którzy no, w Bollywood po prostu nie mają pracy i PiS ich tutaj ściągał. No w ogóle przecież, jak wiecie, na swoich pisowskich bazarkach sprzedawali polskie wizy jak niczym, nie wiem, rolnik przy drodze ziemniaki. Także, moi kochani, murem za Wawrzykiem i tutaj nie ma dwóch zdań, trzeba bronić dobrego imienia tego pana. Być może też nie jest złym pomysłem zorganizować jakieś nabożeństwa w intencji Wawrzyka w meczetach na terenie całego kraju oraz krajach afrykańskich, no powiedzmy w najbliższy piątek. No, bo nie może być tak, że człowiek o tak wielkim sercu chciał pomóc biednym ludziom, ściągnąć się do Europy, do Stanów, a tutaj te złe CBA, no i oczywiście TVN, no niewinnego człowieka wpakowali do paki. Moi drodzy, teraz tylko czekać, kiedy żona Wawrzyka przyjdzie do Dudy, no powiedzieć, że głoduje, że nie ma telewizora w celi, że jest więźniem politycznym, no bo
Po więźniach tych dudopolitycznych, hydraulicznych następny jest więzień wizowy, a po nim w kolejce czeka więzień willowy, kopertowy, respiratorowy, no i cała plejada tych więźniów, no oczywiście niesłusznie wsadzonych do więzienia. A co do Wawrzyka, no ja tutaj może tak przypomnę, pewnie Jarosław tego nie ogląda, no bo skądże, ale może jakiś pisowiec obejrzy i podrzuci Jarkowi ten filmik, być może sobie odświeży pamięć. Piotr W. został zatrzymany. Były wiceminister w waszym rządzie. Pan jest zaskoczony, ma zarzuty prokuratorskie. Ale nie wiem, kto to jest. Piotr W. Mogę powiedzieć. A ja też nie wiem, kto to jest. Flashback. Witam wszystkich TikTokowców. Moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Żartami, ale trochę konkretów. Przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości, jak to ładnie określone, przy składaniu wniosków o wydanie na początek kilkuset wiz w okresie 1,5 roku. W toku śledztwa prokurator ustalił, że nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych. I tutaj chodzi między innymi, to nie są wszystkie kraje, ale takie jak Hongkong, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Arabia Saudyjska, Singapur, Filipiny czy też Katar. Powiem wam, moi drodzy, tak, że zanim kur zapieje 3 razy, Wawrzyk będzie sypał niczym śpiewaczka operowa. I mogę się założyć, że pisowcy się tego boją. Boją się, że Wawrzyk będzie sypał. Zresztą tam nie pamiętam, który Kamiński czy Wąsik też są gotowi sypać. Agent Tomek już sypie. I sypie naprawdę solidnie. Wyszły takie jaja, że głowa mała. Bo jak się okazało, ci świętojebliwi pisowcy na kremówki to jeździli do Wadowic, a poruchać jeździli do Wiednia. O tym być może zrobię też materiał, bo myślę, że to jest dość ciekawy. Wszyscy tacy świętojebliwi, a w nagrodę za nasze wszystkich podatników pieniądze jechali sobie pobawić się, poruchać w Wiedniu. No, powiem wam, że z dnia na dzień coraz lepsze wychodzą numery. A ta zagrywka, nie wiem, nie znam gościa, zarobiony jestem, no raczej nie przejdzie. No i to, że Kaczyński powie, że on nie zna Wawrzyka, no to jest po prostu, nie wiem, czy ktoś mu to, oczywiście poza twardym elektoratem PiS-u, nie wiem, czy ktokolwiek mu w to uwierzy. Czyż pan przypomniał sobie, kim jest Piotr W. właśnie, wiceminister? Kojarzę oczywiście, że go kojarzę. No a pan mówił, że nie było żadnej afery, że nawet aferki nie było, że to największe kłamstwo 30-lecia. I się okazało, że Proszę jest afera. Państwa, nie wiadomo co jest, nie ma żadnego wyroku sądu. To po pierwsze. A po drugie, kiedy Państwo mnie o to pytali, to było już kilka aresztowań. No i wśród tych aresztowanych, ani tych, którzy byli o coś oskarżani, nie było wtedy pana Wawrzyka. No właśnie, może był parasol ochronny nad nim, dlatego że był ważnym politykiem obozu Proszę władzy. Państwa, przestańcie wy z tymi parasolami ochronnymi. Wy żyjecie w takim świecie iluzji, który został stworzony przez propagandę. No ale przecież, panie prezesie, no właśnie mówimy, że nie było żadnej iluzji, skoro CBA działa, no bo teraz chyba, że pan kwestionuje to, co robią biuro. Przecież ma walczyć z korupcją. Ale CBA działało także za naszych rządów, także przeciwko ludziom z naszego obozu. I Ale to wtedy nie jest, był zatrzymany, a teraz jest. proszę Państwa, no
zatrzymuje się wtedy, kiedy są odpowiednie dowody. No państwo chcą, żeby było tak, że wy uważacie, że ktoś jest przestępcą i natychmiast zostaje zatrzymany. No wybaczcie państwo, ale to nie TVN jest sądem czy prokuraturą. No ja wiem tylko, że pan, panie prezesie, mówił wtedy, że nic takiego nie ma miejsca, że nie ma afery wizowej, że pan Wawrzyk nie brał w tym udziału. Nie mówiłem, że nie brał, tylko że mówiłem o tym, że nic o tym nie wiem. Natomiast jest tak, że z mojej wiedzy, no byłem ministrem, znaczy wicepremierem od spraw bezpieczeństwa, przez cała ta sfera mi podlegała. Wtedy żadnych zarzutów karnych w stosunku do pana Wawrzyka nie było, natomiast był pewien niepokój co do jego nadzoru nad tym wszystkim i dlatego, jak państwo sobie przypominacie, został odwołany. Został odwołany jeszcze za naszych rządów. To było wszystko, co można było wtedy zrobić. A poza tym jest bardzo wielu ludzi oskarżonych o ciężkie przestępstwa, którzy są od wielu lat, rekordzista od 20, chronieni przez partię dzisiaj rządzącą. Natomiast ludzie, którzy popełnili przestępstwa po naszej stronie, płacili za to ciężko, a w skrajnych wypadkach nawet życie. No Wawrzyk Wawrzykiem, ale CBA też się wzięło za Daniela Wszystko Mogę. CBA weszło do Orlenu. Daniel Wszystko Mogę Obajtek kolejnym klientem chyba zostanie tanich noclegów u Dudy. Także tutaj też się wzięli za pana Obajtka i jego dziwne, delikatnie rzecz biorąc, interesy, ale podobno w geście solidarności z Obajtkiem wszystkie hot dogi na Orlenie będą owinięte w biało-czerwone serwetki, a przygotowywane parówki zostaną opuszczone do połowy rusztu, bo oczywiście no, nie oddamy prawdziwych patriotów jakiemuś lewackiemu rządowi, prawda? No ale to nie wszystko, bo oczywiście są następni w kolejce, którzy z niecierpliwością czekają na odwiedziny prokuratora czy CBA. Także kolejka jest długa i no jeszcze troszkę, co niektórzy się pocieszą wolnością, bo no, na każdego przyjdzie czas. Także panowie, nie niecierpliwić się, powolutku, po kolei każdy z was doczeka się sprawiedliwości. Nad Kamińskim jeszcze tam ciąży parę grzeszków, na przykład według CBA Kamiński jest umoczony w największej aferze finansowej GetBack. 2,5 miliarda złotych na tyle oszukali Polaków. Prezes GetBack Konrad K. działał w porozumieniu z CBA i ABW. Chodzi o czasy z czasów PiS-u. I żeby było jeszcze ciekawiej, z pieniędzy GetBack korzystała Gazeta Polska, Sakiewicza, Kaczyński, Morawiecki, Przyłęcka, cała ta plejada pisowskich polityków. Dlatego tak też chronią Kamińskiego, Wąsika, prokuratura krajowa Ziobry. No ale to się skończyło i można powiedzieć, że pętla powoli się zaciska. Nie wiem, tak mi się wydaje, że pisowcy już powinni organizować jakieś, nie wiem, lotne kółka różańcowe, bo tutaj nie wiadomo, pod którym więzieniem trzeba będzie się modlić, koronkę jakąś odmawiać, czy różaniec. No tutaj też no, takie niedopatrzenie i szkoda w sumie, że armia Błaszczaka no, nie zamówiła jednak tych mobilnych ołtarzy, bo teraz no, przydałyby się no, po prostu jak znalazł, no, mobilne ołtarze, no więzienia są rozrzucone po całym kraju, no a modlić się trzeba za każdego, prawda?
Polskę. Tak ja na to patrzyłem, bo przecież uczestniczyłem w okrągłym stole. A mój brat nawet był obok premiera Morawieckiego, jednym z 2 ludzi, którzy zawsze byli w Magdalence, to znaczy byli na wszystkich posiedzeniach w Magdalence. A wracając do pana Wawrzyka, no tak mówiłem, słyszałem, że to podobno sztuczna aferunia zorganizowana przez TVN. I z całą pewnością Wawrzyk, kiedy usiłował popełnić samobójstwo, to jestem naprawdę święcie przekonany, że robił to w obronie dobrego imienia Tuska, a nie dlatego, że był w coś umoczony. I ja w to wierzę naprawdę i łączę się tutaj uwolnić więźnia politycznego, znaczy wizowego. Moi drodzy, kończąc, tak czy inaczej, według mnie, i teraz mówię całkiem na poważnie, bardzo mnie cieszy to, że skończyła się bezkarność polityków i mam nadzieję, że to będzie dotyczyło każdego polityka bez wyjątku i nieważne, czy to jest PiS, PO, Konfederacja, czy jakakolwiek inna partia. Wszyscy powinni być równi wobec prawa, wszyscy powinni odpowiadać za swoje przekręty. I to, że tutaj ta koalicja się wzięła za pisowców, bardzo dobrze, bo oni się czuli całkowicie bezkarni, oni się czuli właścicielami Polski, a ludzi mieli za idiotów, chociaż w wielu przypadkach się tutaj w pełni zgodzę. Także piszcie jak zawsze, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Ten materiał był taki pół żartem, pół serio, ale tak czy inaczej, tak powiedziałem, bardzo się cieszę, że w końcu ktoś się wziął i wsadza do pierdla jednego po drugich, a PiS teraz tak krzyczy, piszczy, dlatego właśnie, że się boją, że nie znają dnia ani godziny, kiedy ktoś o 6 rano do ich drzwi zapuka. I powinni się bać, bo mają czego. Zresztą ci, co nie mają się czego bać, to się nie będą bali. To oczywiste, tylko że tam jest praktycznie każdy pisowiec jest w coś umoczony. Prawie każdy. A im bardziej oni kąsają, wymyślają niestworzone rzeczy, tym widać, że bardziej się boją. Tutaj ta ostatnia taka wiadomość, że Czarnek zaprosił tego Leona Muska, chyba dobrze wypowiadam, Leon Musk, do Polski i odwiedzeniu więźniów politycznych. No powiem wam, no tak krzyczeli ulica, zagranica, teraz sami to robią. Duda się skarży za granicą, Witek się skarży Jurowej, Burak Czarnek zaprasza Muska, żeby tam bronił, czy tam odwiedził więźniów politycznych, a co Musk? Olał Czarka i on woli się spotkać z Wałęsą. No taką mokrą szmatą Czarnek w pysk dostał, że no teraz się drugi raz zastanowi, o ile potrafi. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam na Suchara Dnia. Fajny, mi się bardzo spodobał, mam nadzieję, że wam się też spodoba. Także to dzisiaj tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia przy następnym materiale. Hej! Rysiu, skocz po kefir, bo tak mnie suszy po wczorajszym. O, pan Jacek. Państwo hałasowali wczoraj do 4 rano. Musieliśmy uczcić wielki sukces naszej półmilionowej manifestacji. Dlaczego półmilionowej? Prezes obliczył, że gdyby nie pogoda... To telewizja Republika mogłaby wklejać zdjęcia z marszu Tuska, że to niby nasz. Ale nie trzeba było.
Był tłum, ten entuzjazm, te hasła, te tysiące tekturek z napisami, co to każda rodzina ma u siebie, bo w każdej się zdarzał jakiś renegat, co przez 8 lat chodził na marsze chodu, czy inne tuskowe, i to, czym oni tam machali, pasuje teraz nam idealnie. Demokracja, wolność, praworządność, konstytucja. Trochę nowych elementów jednak się znalazło. Kamiński i Wąsik. Nasi bohaterowie, towarzysze broni prezesa, uprowadzeni przez siepaczy reżimu z pałacu na Krakowskim, dzięki pomocy Trzaskowskiego, który prezydenta Dudę zablokował w Belwederze autobusem. Wiedział, co robi. Zastawił bramę wjazdową, a przejazd po chodniku zostawił wolny. Typowe partactwo Trzaskowskiego. Specjalnie to zrobił, bo wiedział, że prezydent Duda nie będzie chciał złamać przepisów drogowych. Prezydent jest taki praworządny, że prędzej konstytucję złamie, niż pojedzie samochodem po chodniku. W końcu jednak pojechał, widziałem w TVN-ie. Ale przez 10 minut walczył sam ze sobą i Tradycyjnie przegrał. tak czy siak nie zdążył wszcząć interwencji. I siepacze mogli uprowadzać bez przeszkód, a nawet poddawać torturom. Wszystko na szczęście widziała szefowa kancelarii prezydenta i opowiedziała, jak Kamińskim rzucali o framugi, a na Wąsiku zjechali po schodach. Uważam, że pan prezydent w swoim apelu do narodów świata powinien wszystko szczegółowo opisać. Może z tego będzie jakaś nowa krucjata. No bez przesady. Kamiński i Wąsik to coś więcej niż więźniowie polityczni. To ikony walki o wolność i demokrację. Idź już po ten kefir. Tylko nie do Żabki. Dlaczego? Bo Żabkę bojkotujemy. Z Żabki płyną ostatnie grosze dla ojca Rydzyka ograbionego z dotacji. Ale Żabka już nie chce wykupywać reklam w telewizji Republika i przy okazji wynieś ten stołek i wrzuć tam na podwórku, gdzie gabaryty się Dlaczego? wyrzuca. Bo on z Ikei. My stoimy tam, gdzie staliśmy, a Ikea stanęła tam, gdzie Żabka.